Dzień dobry. Wczoraj trochę więcej nawet popadało niż myślałem. Ale za dużo na szczęście się tej ziemi nam nie obsypało. A tu trochę nie szkoda, że mi to poleciało w ten żwir. No nic, dobra, zaraz to usunę i w zasadzie to mogę tą geowłókninę już zawinąć w tych miejscach, gdzie żwiru jest wystarczająco dużo. No bo tu pójdzie jeszcze drugi taki rękaw. Ale okej, ja tutaj sobie teraz to zawinę, a potem rozłożę geowłókninę tu. Też będę musiał wejść z łopatką i lekko tu ponownie wyrównać. Rozłożę geowłókninę tam gdzieś za rurę. Położę rurę i zacznę to też obsypywać już żwirem. No dobrze, to drugą warstwę rozłożyłem. To już pozostaje to tylko zasypać. To jest fajne, bo to się zawsze wydaje, że to jest taki ogrom pracy. Bo rzeczywiście tego żwiru jest jakieś 45 ton. I on w całości pójdzie na ten wykop. O ile w ogóle go nie zabraknie. Ale 2-3 dni i będzie zrobione. Pomyślałem również, że skoro już mam ten wykop i to jest wykop, który przecież biegnie aż tam dość blisko już do naszego prysznica, to kupię kabel ziemny i go tutaj rozciągnę. Tutaj zostawię taki zapas, żeby mi kiedyś wystarczyło do tej studni, jak również może do podłączenia któregoś z tych budynków, jak będzie taka potrzeba. Wypuszczę
kawałek tutaj w miejscu, gdzie ma być sionka, a resztę aż tam pociągnę pod prysznic. No dobra, no to pierwszą część wykopu mam zakończoną. Tu pewnie trzeba będzie jeszcze trochę żwiru dosypać, bo myślę, że on się z czasem uleży. Tyle mi zostało, czyli na szczęście za dużo pod tą górkę nie będę musiał wozić. To co, zaczynam sypać tam dalej. A potem ten z dna, taki bardziej już zabrudzony żwirek, będę dawał tu na wierzch, bo to i tak się zabrudzi, więc wolę mieć czysty w środku, w tej włókninie, a brudny mieć tu na wierzchu. No to tak, pierwsza górka zniknęła. Tutaj było no trochę ponad 20 ton żwiru. Także 20 ton już tutaj jest w ziemi. Więcej, bo z tamtej górki też już zacząłem brać, także myślę, że 20 nawet 5 ton już jest w ziemi. Więc co tu się wyprawia? Co tu się dzieje? Co, Gulliver ma taką zabawkę, nie chce się podzielić. Gulliver. Dobra, działam. Wystarczy tego nagrywania, bo nie jestem w stanie takie tempo utrzymać. Takiego tempa.
sporo ubyło. Ciekawe, czy to wystarczy. Może i wystarczy, bo teraz to już zostały mi takie wykopy dużo płytsze. No, tak jak na przykład tu. Tu będzie zdecydowanie mniej szło. Ale na dzisiaj to już fajnie. Dzień dobry. Miałem dzisiaj, jutro w weekend poleniuchować, bo jednak tych ton troszeczkę przerzuciłem i tak czuję to w krzyżu. Ale niestety prognoza jest taka pogody, że wieczorem ma zacząć padać deszcz i ma lać całą niedzielę. Więc jednak no to tu się robi bardzo ślisko, więc zasypię przynajmniej tą część tutaj przy naszej przyczepie, żeby można było jakoś swobodnie schodzić. No to przy okazji też troszkę podrównam tutaj jeszcze ten podjazd i posieję tu trawę, żeby to jak najszybciej zarosło, bo jak jest trawa, no to wtedy już jest zupełnie inaczej. No to działam.
Takie miało być artystyczne ujęcie. Po prostu manualna łamigłówka. O. Tadam! Niezły bałagan, co? No popadało trochę w ten weekend. Także robię przerwę od robienia dalej odwodnienia na dzisiaj, tak? No bo tu jednak jest bardzo ślisko. No i bym się z tą taczką jeszcze wygrzmocił. Także wywrócił. Także robię przerwę i zajmę się teraz balami w domu. Już czas najwyższy, żeby je zabezpieczyć, ponieważ ja to będę robił olejem lnianym. No to optymalna temperatura to jest około 20 stopni. No taka właśnie ma być przez 4 dni, ale w nocach, nocami już około 10. Także to chyba jest ostatni moment, żeby zabezpieczyć, bo potem po prostu mi się ten olej nie będzie wchłaniał w bale. Ale zanim to te bale chciałbym troszeczkę postarzyć. Czyli tak jak postarzyć, no troszeczkę upodobnić do tych tu wyżej. Czyli tak widzicie, one mają takie pościnane ranty, ale gdzieniegdzie też mają właśnie takie ranty, o, proste. Także to, co ja zrobię, to tak postaram się w miarę artystycznie zrobić coś takiego. Może nie tak głęboko jak na przykład tu, no bo szkoda też drewna. No ale troszeczkę. A jak mi to wyjdzie? Do takiej pracy spróbuję najpierw z taką tarczką. To jest taka tarcza do drewna. I ona dość mocno zbiera. Jedyny kłopot to taki, że przy okazji też ostro lecą wióry. Trzeba mieć mocne rękawiczki do takiej pracy. No i coś na oczy. I coś na twarz, bo pewnie będzie się pyliło. Zobaczymy. To działam.
No dobrze, to tak trochę pojechałem dłutem. Jednak dłuto okazało się być lepsze, cichsze i tak nie pyli. Ale stwierdziłem, że nie będę z tym szalał. Po prostu poobrabiałem takie najbardziej wystające elementy, no i zrobiłem trochę takich tam, powiedzmy, wcięć, że niby to są takie belki strugane, ale mam wrażenie, że tu robiłem tego więcej. Mam wrażenie, że to bez sensu trochę, takie niszczenie drewna. Prawdziwy efekt będzie, jak to pomalujemy z barwnikiem, tak żeby przyciemnić te belki. Nie ruszałem też od dołu, no bo to już byłoby w ogóle bez sensu. No bo jeżeli tutaj woda, zaciekałby deszcz, no to wolę mieć tutaj od dołu taki kant. Bo wtedy te krople będą spadały od razu niżej. A jakbym to tak zaoblił od dołu, no tak jak tu, no to wtedy będzie to podciekało. No to trochę bez sensu. To co? Następny krok to muszę przelecieć całą tą elewację w koło, pousuwać zbędne gwoździe i chyba przejadę to tak lekko jakąś szczotką ryżową, nie za twardą, tak żeby pozbyć się bardziej pajęczyn, ewentualnie jakichś pyłków, czy tych pyłów, które z kolei ja tutaj zrobiłem strugając. No a następnie trzeba to będzie zabezpieczyć. Ale dzień dobry. Dzisiaj jeszcze tak wilgotno jest rano. Była mgła. To na razie jeszcze się wstrzymam. Gdzieś tak do południa z zabezpieczaniem tego drewna. I będę kontynuował.
No dobrze, to ja takie jakieś 5 metrów tamtego odwodnienia znowu zrobiłem. Teraz już mi dłużej schodzi, bo mam dalej wozić żwir. I biorę się za zabezpieczenie tego drewna. Ja kupiłem gotowy produkt szwedzkiej firmy i to jest taka mieszanka oleju smołowego, oleju lnianego, chyba tłoczonego na zimno i naturalnej terpentyny. To jest taki olej, który on nie wysycha. On po prostu ma się wchłonąć, dlatego będę nakładał cieniutką warstwę. No i ważne jest, żeby to nakładać w miarę wysokiej temperaturze. Z tego co się dowiedziałem, no to jakby optymalna to jest 20 stopni i wyżej. A ja teraz mam powyżej 20, no ale w nocy to temperatura spada do 10. Także po prostu dystrybutor tego produktu powiedział mi, że będzie on w niższej temperaturze dłużej się wchłaniał. Mam 4 dni słońca, mam nadzieję, że prognoza się nie zmieni, także to jest idealnie 4 dni, żeby wchłonęła się ta pierwsza warstwa, którą pomaluję ten dom, zabezpieczę ten dom, a pewnie drugą warstwę już będę nakładał w przyszłym roku. I co? Sam olej smołowy nakładam na te starsze bale, natomiast spróbujemy też lekko podbarwić te nowe, czyli do tych nowych bali dorzucę trochę pigmentu, oleju lnianego, brązowego, takiego ciemnego. Spróbuję to jakoś przemieszać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie będzie się dalej odróżniało, no ale może mniej. Zobaczymy. Faktycznie ma to taki zapach, tak jak nie mówiono. Taki zapach spalonego drewna. Ale że ten zapach ma zniknąć po jakichś 3 tygodniach. Oj. Po jakichś 3 tygodniach. No zobaczymy. Wleję trochę. Zobaczę, jak to będzie szło. Olej sobie wcześniej postawiłem na słońcu, także on jest trochę cieplejszy i przez to myślę, że będzie wygodniejszy w aplikacji. No to włażę na drabinę i marzę. Wiecie co? Ja tak patrzę, jak ja teraz to maluję i właśnie się zorientowałem, że już jest ponad 30 minut filmu. Za dużo chyba czasu poświęciłem na to odwodnienie i nie zdążę już w tym odcinku pokazać Wam efektu końcowego zabezpieczenia. I jak to wyszło, w jaki sposób udało nam się dobrać kolor. No ale to już w następnym, może w środę. A co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. I jedna rzecz, słuchajcie, bo głupia sprawa. Założyłem się z Martą, że do końca roku będziemy mieli 10 000, ale jak patrzę subskrybentów, ale tak jak patrzę, jak przybywa subskrypcji, to wychodzi mi na to, że przegram. No, przegrać z żoną to jak wygrać, ale mimo wszystko pomyślcie o moim zakładzie. To co? Dziękujemy i dobranoc.